Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry, w nawiązaniu do niedawnej śmierci papieża Benedykta XVI w mediach pojawiają się bardzo interesujące informacje dotyczące potencjalnego rozwoju wypadków, jeżeli chodzi o przyszłość Kościoła i papiestwa. Jedną z takich informacji chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić, bo wydaje się ona być niezwykle interesująca, także w kontekście orędzi, jakie są publikowane na tym kanale, ale też w szerszej perspektywie jako to, co miałoby zaważyć na dalszym losie obecnego papieża. Zachęcam Was do wysłuchania całości. Zostanie to bowiem zestawione z pewnym szczególnym objawieniem, które Kościół uznał jako nadprzyrodzone. Papież Franciszek może zostać obalony w tajnym planie watykańskich twardogłowych, pisze włoski dziennik La Stampa. Jak twierdzą źródła gazety, już kilka dni po śmierci Benedykta XVI w Watykanie rozpoczęła się kampania mająca na celu doprowadzenia papieża do takiego stresu, że sam zrezygnuje z pełnionej funkcji. Według doniesień La Stampy, na które powołuje się The Telegraph, watykańscy konserwatyści chcą odejścia papieża Franciszka i rozpoczęli realizację swojego tajnego planu. Ich kampania przeciwko argentyńskiemu papieżowi miała rozpocząć się zaledwie kilka dni po śmierci jego poprzednika, Benedykta XVI. Konserwatyści z Watykanu planują osłabić pozycję papieża, krytykując go. Mają to robić otwarcie lub pozostając w cieniu. Według tego planu papież Franciszek sam zrezygnuje ze stanowiska. Konserwatyści z Watykanu od lat sprzeciwiają się stanowisku papieża Franciszka w kwestiach homoseksualizmu, aborcji, komunii dla rozwodników i celibatu dla księży. Ich zdaniem papież ma też zbyt liberalne poglądy w sprawie kwestii nielegalnej migracji. Kiedy papież Franciszek ogłosił w grudniu, że po swoim wyborze w 2013 roku podpisał list o swojej rezygnacji, który może być wykorzystany, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwi mu sprawowanie posługi, niewiele osób w Watykanie uwierzyło, że jest to prawdopodobny scenariusz. Ustąpienie papieża Franciszka, kiedy żył Benedykt XVI, oznaczałoby, że w Watykanie mieszkałoby wtedy 3 papieży. Dopiero śmierć Józefa Ratzingera sprawiła, że rezygnacja 86-letniego papieża Franciszka stała się realną perspektywą. Tajny plan będzie sformułowany na różnych osiach i fazach, ale będzie miał jeden cel – doprowadzić, by pontyfikat stał się tak stresujący, że Franciszek będzie musiał zrezygnować, powiedział włoski kardynał gazecie La Stampa w niedzielę. Kampania miałaby polegać na stopniowym osłabianiu Ojca Świętego oraz jego poglądów. Ma to wywołać wielkie niezadowolenie, które będzie można wykorzystać przeciwko niemu. Jak stwierdził kardynał, plan zakłada, że niektórzy z przeciwników papieża będą go otwarcie krytykować, a inni będą działać w cieniu. Przeciwnicy Franciszka wiedzą, że w tej chwili są w mniejszości, ale będą potrzebowali czasu zarówno na zdobycie konsensusu, jak i na osłabienie Bergoglio. Powiedział: otwartą krytykę papieża Franciszka rozpoczął już kardynał Georg Gangswein, który przez 19 lat był osobistym sekretarzem papieża Benedykta XVI. W wywiadzie dla niemieckiej gazety
Die Tagespost, ostatnio z dezaprobatą wypowiedział się o decyzji Franciszka o ograniczeniu prowadzenia tradycyjnej łacińskiej mszy. Decyzja ta miała według niego złamać serce papieża Benedykta. Arcybiskup Gangswein pisze obecnie książkę Nothing but the Truth, nic poza prawdą, która niebawem ma się ukazać w księgarniach. W swojej publikacji opisuje m.in. jak został zszokowany i pozbawiony głosu po tym, jak papież Franciszek zdegradował go ze stanowiska prefekta domu papieskiego w 2020 roku i przyznał, że w jego relacjach z papieżem Franciszkiem zabrakło klimatu zaufania. Wśród innych konserwatystów krytykujących papieża Franciszka wymieniani są amerykański kardynał Raimund Burke, niemiecki kardynał i przyjaciel papieża Benedykta Gerhard Ludwig Müller oraz przewodniczący konferencji biskupów katolickich USA arcybiskup Timothy Broglio. Głęboki rozłam między konserwatystami a postępowcami w Watykanie jest faktem już od kilku lat i otwarcie mówią o nim nawet sojusznicy papieża Franciszka. Spekulacje na temat rezygnacji papieża Franciszka i wyboru nowego papieża trwają co najmniej od 2021 roku, kiedy papież przeszedł operację. Kardynałowie, którzy przybyli do Watykanu na pogrzeb Benedykta XVI, mieli szeptać w kuluarach, czy niebawem ponownie wrócą do Rzymu na kolejne konklawę. Kto mógłby zostać nowym papieżem? Na liście potencjalnych kandydatów na papieża są kardynał Pietro Parolin, najbliższy współpracownik Franciszka, znany jako dyskretny dyplomata Watykanu, czy kardynał Matteo Mario Zuppi, nazywany autentycznym kapłanem ulicy. Wymieniony jest także Polak, kardynał Konrad Krajewski, który oceniany jest jako ulepiony z tej samej gliny, co obecny papież. Czy w tej perspektywie uważacie, że na naszych oczach może się spełniać objawienie Matki Boskiej Zakita, którego fragment brzmi mniej więcej tak. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą wyszedzani i prześladowani przez swoich współbraci. Przypomnijmy, że objawienia Zakita zostały oficjalnie uznane przez Kościół za nadprzyrodzone. Amen.